Na szczęście Bartek za to płaci, więc stawia mi za to, że go na wycieczkę zabrałem. Tertuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini. Dobrze, dzień dobry Państwu, witam Państwa w Indonezji. Są to tak na dobrą sprawę nasze pierwsze kroki w tym kraju, mimo iż nasze właśnie, bo jest ze mną Bartek. Mimo iż wylądowaliśmy prawie 8 godzin temu, to musieliśmy sobie zrobić trochę dżemki. To miasto, które widać wokół, to jest Dżakarta, czyli stolica Indonezji, jeszcze stolica, ponieważ Dżakarta już za kilka bądź kilkanaście lat przestanie być stolicą. To miasto jest po prostu tak gigantyczne, jest tu tak dużo budynków, tak dużo ludzi, że się zapada i już teraz są bardzo duże problemy z powodziami, bardzo częstymi i przypuszcza się, że za kilka, może kilkanaście lat tak 1/3 Dżakarty znajdzie się pod wodą. Rząd indonezyjski buduje nową stolicę na wyspie Borneo, bardzo mało zaludnionej wyspie, głównie po to, żeby też przenieść te gigantyczne tłumy z Jawy, czyli wyspy, na której znajduje się obecnie Dżakarta, w inne regiony Indonezji. Ta nowa stolica ma się nazywać Nusantara i początkowo rząd indonezyjski przewidywał, że zostanie ona wybudowana do roku 2035, ale ponieważ pojawiło się bardzo dużo problemów ze sfinansowaniem budowy od podstaw całego nowego wielkiego miasta, na chwilę obecną przewiduje się, że miasto może będzie gotowe w 2050. Niemniej jest to pierwszy na świecie przypadek, gdzie stolice kraju przenosi się ze względu na zmiany klimatyczne. No nic, proszę Państwa, tej Dżakarty Wam za dużo nie pokażę, bo wczoraj zmęczenie jednak nas dopadło i padliśmy. Obecnie mamy godzinę 5 z lekkim groszem i siedzimy na dworcu PKP, że tak to nazwę. Czekamy na nasz pociąg i kierujemy się już w stronę środkowej Jawy, ale muszę powiedzieć, że tutaj ludzie są naprawdę bardzo mili, bardzo pomocni. Jak gdzieś jest jakaś policja czy ochrona, to zaraz do nas podejdą, się zapytają, czy mamy jakiś problem, ale nie w takim sposób, jak się to ludzie pytają w Polsce, tylko faktycznie z kulturką i są naprawdę bardzo, bardzo pomocni, bardzo fajni. Więc ludzie w Indonezji na razie na wielki plus. Jeśli chodzi o transport w Indonezji, to wygląda on naprawdę spoko. Przede wszystkim jest bardzo tani, bo tutejszy azjatycki Uber, czyli Grab, kosztuje mniej więcej 3 razy mniej, albo nawet 4 razy mniej niż w Polsce. Więc można za naprawdę niewielkie pieniądze przejść przez całe miasto, a także i poza miasto, bo ten Grab ma dość duży zasięg. Pociągi są również bardzo tanie i jak sobie spojrzycie, to jakość tych pociągów jest naprawdę spoko. Taka można powiedzieć, że prawie że europejski poziom. Samoloty między miastami również są bardzo tanie. Kosztują naprawdę niewiele więcej niż pociąg, więc podróżuje się po Indonezji całkiem spoko. Tylko że odległości są dość duże, bo kraj jednak wielki. Więc przejechanie z jednego miasta do drugiego to jest dobre parę godzin. Dość długo uważano, że jeśli chodzi o starożytną Azję, to taką wielką, rozwiniętą cywilizacją były w zasadzie tylko Chiny. Natomiast badania wykazały, że w Indonezji w podobnym czasie musiała istnieć cywilizacja o podobnym do chińskiego rozwoju. Około II wieku Indonezja nawiązała kontakty z kulturą indyjską, skąd one się wzięły prawdopodobnie z handlu i to właśnie wtedy wybudowano dwie największe świątynie tutaj, czyli Borobudur i Prambanan. I Prambanan to jest właśnie ta świątynia, którą widzicie tutaj dookoła. W sensie to jest cały kompleks świątynny, to jest tylko jedna z nich. Zaraz pójdziemy dalej, jak będę opowiadał, to Wam pokażę całą resztę. Około VII wieku cieśniny Malakka i Sundajska zostały opanowane przez malutkie buddyjskie państewko Srivajaya, które zostało wkrótce taką dość dużą lokalną potęgą i istniało przez 600 lat. Wyrośnie na potęgę głównie dzięki opanowaniu szlaków handlowych, morskich szlaków handlowych. I w tamtejszych czasach Srivajaya dysponowała flotą o największych statkach na świecie. Indonezja jest największym na świecie państwem islamskim. Jak to możliwe? A to dlatego, że żyje tutaj po prostu bardzo dużo ludzi, bo 200 ileś tam milionów, no i 90% z nich wyznaje islam. Pierwotną religią w Indonezji był animizm, czyli
oddawanie czci wszystkim istotom żywym i ogólnie przyrodzie, czyli taka wiara, że w każdym drzewie, zwierzęciu i tak dalej żyją duchy. I do dziś animizm jest w Indonezji praktykowany, jest po prostu luźno łączony z pozostałymi religiami. Można się czasami natknąć, że na przykład pod jakimś drzewem znajdują się jakieś ofiary, które mają po prostu uprosić łaskę u żyjących w tym drzewie duchów. W Indonezji nielegalny jest ateizm. Można wierzyć w dowolnego Boga, wyznawać dowolną religię, ale trzeba w coś wierzyć. I wiara religijna wpisana jest w dowód osobisty. Jest tutaj taka mała ciekawostka, ponieważ w 1945 roku ówczesny prezydent Sukarno ogłosił doktrynę Pancasilo, która opierała się na 5 filarach, m.in. humanitaryzm, sprawiedliwość społeczna, ale również monoteizm, czyli jedyne dopuszczalne religie w Indonezji są takie, w których wierzy się tylko i wyłącznie w jednego Boga. No i to sprawiło trochę problemów wyznawcom hinduizmu, gdzie nie ma jednego konkretnego Boga, i wyznawcom buddyzmu, gdzie w ogóle nie ma bogów, więc te indonezyjskie odpowiedniki hinduizmu i buddyzmu są troszkę inne. Wszystko po to, żeby wykazać, że zarówno w jednej, jak i drugiej religii, że jakiś tamten jeden konkretny Bóg jest i żeby można było go wyznawać. W Indonezji wierzą w coś takiego jak Jiwa. Jiwa to jest taki duch, który mieszka w ludziach i ma zdolności na przykład ożywiania ludzi, zwierząt, przedmiotów, ale też całych narodów. No i Jiwa może być dobra, może być zła. Cała sztuka polega na tym, żeby przez całe życie gromadzić tą dobrą Jiwę. No i są tutaj różne plemiona, mają różne wierzenia, na przykład Dajakowie na Borneo, czyli ci łowcy głów, wierzą, że Jiwa skupia się głównie w głowie. Gdzie jest wyjście? Tutaj? Więc na przykład Dajakowie na Borneo wierzą, że Jiwa skupia się głównie w głowie, więc polują na swoich wrogów i z głów swoich wrogów robią amulety. I taki amulet jest takim potężnym talizmanem, który daje nieśmiertelność. Przesadzam, ale no, że daje jakby, wiesz, wielką moc, nie? Te wierzenia mają też swój efekt w innych aspektach życia Indonezyjczyków. Na przykład jak idziecie sobie do fryzjera, to te ścięte włosy są w należyty sposób potem usuwane. I to po to, żeby nie dostały się czasem w ręce wrogiego czarownika. W Indonezji wierzą też w uzdrawiającą moc leżenia na torach, a to za sprawą historii chłopaka, który leżąc na torach odzyskał czucie w nogach. Ada yang hilang dan takkan kembali, namun waktu memaksamu terus jalani, lewati kerasnya hari penuh kerikil duri. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Kuchnia indonezyjska, proszę Państwa, korzysta z wzorców z Indii, Holandii, Chin i Bliskiego Wschodu. To wszystko jest tutaj wymieszane ze sobą. Jedzenie w Indonezji faktycznie jest bardzo, bardzo dobre. Smakuje mi dużo bardziej niż na przykład w Malezji. Praktycznie każde danie w Indonezji zawiera jeden z 5 filarów, czyli ryż, wiadomo, orzeszki ziemne, banan, soja albo orzech kokosowy. Jeszcze Wam tylko pokażę lokal, żebyście zobaczyli, że jesteśmy tu sami. Praktycznie codziennie jesteśmy sami, jak coś jemy w ciągu dnia, bo jest Ramadan. A jak jest Ramadan, to nie można jeść w ciągu dnia. Oni zaczynają jedzenie dopiero około tam 18, czyli jak się ściemni. Tu dzieciaki idą ze szkoły, a ja Wam opowiem o czym innym, bo Indonezja to jest jeden z niewielu krajów świata, gdzie można spróbować psiny, czyli mięsa z psa. I jednocześnie jest to jeden z najgorszych krajów na świecie, jeżeli w ogóle nie najgorszy do próbowania tego typu specjałów, ponieważ tutaj psy jedzą najubożsi. To jest jedno z najgorszych dań. I tutaj nie hoduje się psów na mięso, tylko te psy są po prostu, są psy bezdomne, są po prostu wyłapywane na ulicach. No i takie psy, no jak łatwo się domyśleć, mają całą masę różnego rodzaju chorób i pasożytów, więc próbowanie psów w Indonezji jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczne dla zdrowia, a nawet i życia. Tak wygląda, proszę Państwa, wnętrze czynnego wulkanu. Mam nadzieję, że trochę słychać, jak on puczy. W Indonezji znajduje się 70 około czynnych wulkanów i praktycznie co roku zdarzają się jakieś silne erupcje. Najsłynniejszy był wybuch Krakatau w 1883 roku. Erupcja miała moc 10 000 bomb atomowych i wybuch
było słychać aż w Sydney. Natomiast największy w historii ludzkości wybuch wulkanu to był wulkan Tambora, również znajdujący się w Indonezji. Wybuchł on w 1815 roku i wyrzucił do atmosfery 80 km3 pyłu wulkanicznego, na dobre kilka miesięcy całkowicie zasłaniając niebo. I przez około 3 lata na całym świecie był problem ze zbiorami. Po prostu słońce było zasłonięte i rośliny nie rosły i było generalnie mało jedzenia na całym świecie. I tak jak z jednej strony te wulkany tutaj to przekleństwo, tak trzeba pamiętać o tym, że gleba wulkaniczna jest glebą bardzo żyzną. I ziemie w Indonezji są bardzo żyzne. Tutaj co się w ziemię nie wsadzi, to rośnie. W XIII wieku na tereny Indonezji dotarł islam. Ale nie tak jak zazwyczaj drogą siłową czy pomocy podbojów, tylko spokojnie szlakami handlowymi. Po prostu przejście na islam ułatwiało handel z dominującymi wtedy w tym regionie kupcami arabskimi. Ponadto, gdy lokalne rody zaczynały podupadać, lokalni władcy stracili swoją pozycję, to odbudowanie tej pozycji odbywało się właśnie poprzez małżeństwa z wysokimi rodami z islamskiej Malakki. Sytuacja zmieniła się w XVI wieku, gdy Malakka została podbita przez Portugalczyków i od tego czasu praktycznie już żaden islamski ród w tym regionie nie zdobył tak wysokiej pozycji. Ale ta islamizacja po prostu przebiegała tutaj w sposób bardzo powoli, wiek po wieku, wyspa po wyspie, aż islam rozprzestrzenił się na cały archipelag. To przybycie Portugalczyków do tego stopnia wywróciło tutaj układ sił, że praktycznie wszyscy lokalni władcy utracili swoją pozycję, za to zaczęły powstawać nowe królestwa. Jednym z nich było królestwo Aceh, które uzyskało na tyle mocną pozycję, że do dzisiaj Achinowie czują odrębność i nieśmiało domagają się niepodległości. Panie Bartku, jaka jest największa zaleta przyjeżdżania do Indonezji poza sezonem? Jesteśmy wszędzie sami. W 1596 roku pewien holenderski kupiec opisał swoją podróż do Indii Wschodnich, jak nazywano tutejszy rejon. Holendrzy szybko zwietrzyli biznes i w 1602 roku założona została holenderska kampania wschodnioindyjska. Chyba pierwsza w ogóle spółka handlowa na świecie. Początkowo holenderska kampania wschodnioindyjska odnosiła małe sukcesy, więc uznano, że potrzebne są bardziej zdecydowane działania. No i rozpoczęła się prawdziwa ekspansja i bardzo szybko Holendrzy opanowali praktycznie całą Indonezję. Część wysp działała na zasadzie wasalii, a część faktycznie należała do Holandii. Indonezyjczyków zmuszano do pracy i praktycznie cała Indonezja stała się jednym wielkim polem upraw, na którym wielu Holendrów dorobiło się naprawdę gigantycznych majątków. W XVIII wieku doszło do 15-letniej wojny, która bardzo mocno osłabiła holenderską kampanię wschodnioindyjską i ta kilkadziesiąt lat później zbankrutowała. Jej posiadłości przejął holenderski rząd i w zasadzie wtedy opanował już naprawdę caluśki archipelag Indonezji, po raz pierwszy w historii jednocząc cały kraj. Natomiast nie zauważyłem. Natomiast wyzysk miejscowej ludności był w tym momencie już naprawdę olbrzymi, więc zaczęło dochodzić do wielu krwawych powstań, wielu lokalnych wojenek. Zyski z handlu tymi wszystkimi produktami, które były produkowane na archipelagu Indonezji, były tak gigantyczne, że Holendrzy dorobili się naprawdę olbrzymich pieniędzy. Budowali tamy, miasta, jakieś mosty, wszystko i tak dalej. I w zasadzie to bogactwo, jakie ma Holandia w dzisiejszych czasach, to jest właśnie dzięki holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, dzięki wyzyskowi ludności Indonezji. Tam nas czeka teraz droga, idziemy tam pod górkę, pod wodospad. Powiem wam, że naprawdę jeżdżenie poza sezonem jest fenomenalne, bo tylko sobie spójrzcie, jakie mamy piękne okoliczności przyrody i jesteśmy tutaj całkowicie sami. Tylko jedna grupa przyszła na chwilę, ale tak to jesteśmy całkowicie sami. Rozmieszczenie ludności na Indonezji jest bardzo nierównomierne. Na przykład na Jawie i Bali, które stanowią zaledwie 7% powierzchni Indonezji, mieszka 60% ludności. Gęstość zaludnienia wynosi prawie 800 osób na kilometr kwadratowy, a na przykład na takiej Sumatrze albo Borneo gęstość zaludnienia wynosi zaledwie 4 osoby na kilometr kwadratowy.
Dlatego rząd indonezyjski prowadzi przymusowe wysiedlenia najczęściej ubogiej ludności wiejskiej na właśnie te wyspy, które są słabiej zaludnione. Prowadzi to niestety do wielu konfliktów między dotychczasowymi mieszkańcami tamtych wysp, a ludźmi, którzy dostali za darmo ziemię od państwa. Po uzyskaniu przez Timor niepodległości podobne dążenia przejawiają też inne ludy Indonezji. Najbardziej popularny środek transportu w Indonezji. Skuterki, motorki. I w dużych miastach jest trochę problem z nimi, bo jest ich naprawdę dużo. Jak się jedzie, to trzeba naprawdę uważać, bo oni wyprzedzają z prawej, z lewej. Nawet czasami przeskakują nad samochodem. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Indonezja to największy archipelag świata. Jest to też największe państwo położone w całości na wyspach. Ale nie jest to państwo z największą ilością wysp. I tutaj, proszę Państwa, na dzień dobry zagadka. Jakie państwo ma najwięcej wysp? Wy się zastanówcie, a ja Wam odpowiem później. Indonezja składa się z około 18 000 wysp, z czego tylko około 1000 jest zamieszkałych. Ale w skład Indonezji wchodzą Nowa Gwinea i Borneo, czyli druga i trzecia największe wyspy świata. Natomiast na przykład Jawa jest wielkości porównywalnej co Czechy i Słowacja razem wzięte. Indonezja to kraj wieloetniczny, wieloreligijny. Żyje tu 220 milionów osób mówiących różnymi językami. Językiem wspólnym, urzędowym jest Bahasa Indonesia. Natomiast wiadomo, każde plemię ma swoje. Dominują Jawajczycy, którzy stanowią nieco ponad 40% całego społeczeństwa. Balijczycy to są z kolei jedyny lud, który do dzisiaj w większości wyznaje hinduizm. Religią dominującą z kolei w całej Indonezji jest islam. W Indonezji żyje całe mrowie najróżniejszych i bardzo ciekawych plemion. Jednym z nich jest na przykład Minangkabu, żyjący na Sumatrze. W tym plemieniu młodzi mężczyźni, gdy osiągają dojrzałość, są wysyłani za granicę po to, żeby nauczyli się życia i zdobyli doświadczenie. I ewidentnie taka taktyka działa, ponieważ to z tego plemiona pochodzi wielu znakomitych indonezyjskich pisarzy i przywódców politycznych. Na Sumatrze z kolei żyją Dajakowie, znani jako łowcy głów. To plemię poluje na swoich wrogów i z ich głów robią sobie amulety. Na Nowej Gwinei z kolei żyją Papuasi, ostatni ludożercy na świecie. Ale rząd indonezyjski od lat walczy z tym procederem i w tym momencie oficjalnie ludożerców już nie ma. Natomiast na pewno żyją wśród nich ludzie, którzy znają jeszcze smak ludzkiego mięsa. Ciekawym ludem są też Karowaj, czyli ludzie lasu. Są to bardzo dzikie ludy, budujące domy wysoko na drzewach. Większość z nich ma jakąś tam styczność z cywilizacją, natomiast są grupy, które całkowicie jakiegokolwiek kontaktu unikają i żyją w zupełnej izolacji. Jest to jeden z naprawdę niewielu ludów na świecie żyjących w całkowitej izolacji. I teraz odpowiedź na to pytanie z samego początku, czyli jaki kraj ma najwięcej wysp? Nie wiem, czy ktoś z Was zgadł. Ja przyznam szczerze, że byłem mocno zaskoczony, jak się o tym dowiedziałem. Jest to Szwecja. Znajdujemy się obecnie na wyspie Komodo. Jak pewnie większość z Was wie, na tej wyspie żyją warany. Są to największe jaszczurki świata, osiągające 3 metry długości, 70 kg. Warany są w zupełności mięsożerne i są dość agresywne. Potrafią także polować na ludzi i zjeść człowieka, co jest o tyle niepokojące, że nasz przewodnik, ranger tutejszego parku, jedyne co ma do obrony to kijek. Także na świecie waranów żyje około 3000 w całym tutaj parku narodowym, natomiast na samej największej wyspie, czyli na wyspie Komodo, żyje ich około 1600. Jeszcze niedawno, bodajże w 2020 roku, cały tutejszy park był zamknięty dla ruchu turystycznego. Otwarli go chyba 2 lata temu i teraz turyści znowu mogą tutaj przychodzić. Celem było oczywiście odbudowanie przyrody, ochrona przyrody. No i generalnie trzeba przyznać, że te działania rządu indonezyjskiego przynoszą skutek, ponieważ populacja waranów rośnie. Warto jeszcze dodać, że w ślinie waranów z Komodo znajdują się bakterie, które są trujące, bo warany zabijają w ten sposób, że gryzą swoją ofiarę i te bakterie po prostu zatruwają jej organizm i ona ginie. Więc warany z Komodo są
trujące. Jadowite, o, jadowite, Jezus, tego słowa mi brakowało. Jadowite. Waran z Komodo to największe zwierzę, przynajmniej tak mi się wydaje, bo moja wiedza w sumie może być tutaj niepełna, ale wedle mojej wiedzy to jest największe zwierzę świata, które potrafi się rozmnażać za pomocą partenogenezy. Czyli samice rozmnażają się same bez udziału samców. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie rzadkie w przyrodzie. Wiele zwierząt, głównie w sumie jaszczurek i owadów, potrafi się rozmnażać za pomocą partenogenezy. Czy partenogeneza ma sens? No partenogeneza ma sens w momencie, gdy mamy do czynienia ze środowiskiem bardzo bezpiecznym i pełnym pożywienia. Wtedy partenogeneza jest spoko. Natomiast w momencie, gdy życie staje się trudniejsze, no to potrzebna jest różnorodność genetyczna, no bo w wyniku partenogenezy po prostu są przekazywane cały czas te same geny. Żeby powstawały coraz lepiej przystosowane do środowiska organizmy, konieczna jest różnorodność biologiczna. No i dokładnie podobnie dzieje się wśród waranów z Komodo, czyli wtedy, gdy ich życie jest zbyt przyjemne, to samice rozmnażają się samodzielnie, a gdy robi się trochę trudniej, zaczynają kopulować z samcami. Tutaj, proszę Państwa, możecie zobaczyć, jak rośnie ryż. O! Tak rośnie ryż. Taka sobie po prostu trawa. A tutaj nasza miejscówka. Jesteśmy obecnie na Bali. Bali to jest nasza już 6. wyspa tutaj w Indonezji. I szczerze mówiąc podoba nam się zdecydowanie najmniej. Natomiast fajne w Indonezji jest to, że można sobie wynająć takie właśnie wille. Czasami też z basenem. Tutaj mamy, prawda, taki salonik. Tam Bartek ma swój pokój. Tutaj ja mam swój pokój. Tak to właśnie wygląda łóżeczko. Tu mam miejsce do pracy. No i generalnie taka willa kosztuje naprawdę niewiele. Bo na nasze pieniążki to jest jakieś 100 zł od osoby, mniej więcej. A jak widać łóżka są podwójne. Więc jakby się tu przyjechało we 4, czyli w 2 parki, to by wyszło, kurczę, naprawdę śmieszne pieniądze za całą wielką chatę. Ale i tak, jak mam porównywać Bali z pozostałymi wyspami, to Bali jest zdecydowanie najdroższa. Zdecydowanie najdroższa. Zarówno jeśli chodzi o noclegi, jak i jedzenie. Jest tutaj tak ze 2 razy drożej niż na innych wyspach, na jakich byliśmy. A w porównaniu do Jawy to bym powiedział nawet, że 3 razy drożej. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Na początku XX wieku w dużych miastach pojawiła się indonezyjska inteligencja. Ludzie, którzy otrzymali wykształcenie na holenderskich uniwersytetach. Dzięki rozwojowi prasy i radia wkrótce zaczęto więc głosić idee niepodległościowe, a niedługo po tym pojawiła się koncepcja stworzenia jednego państwa łączącego cały naród indonezyjski i te hasła zaczęły się bardzo szybko rozprzestrzeniać po całym archipelagu. W 1942 roku, tu proszę Państwa wodospad, w 1942 roku Japonia najechała Indonezję. Holenderska potęga wojskowa została bardzo szybko rozbita w proch, a po kapitulacji Japonii, po zakończeniu wojny, Indonezja ogłosiła niepodległość. Holendrzy ruszyli oczywiście do obrony swojej starej kolonii, chcieli ją ponownie przejąć, natomiast Indonezyjczycy bardzo zawzięcie walczyli o swoją niepodległość, zapanował chaos i ostatecznie w 1950 roku Indonezja tą niepodległość uzyskała. A w 1975, gdy Portugalczycy opuścili Timor Wschodni, Indonezja ten Timor najechała i przygarnęła do siebie. Tu jaki mamy ładny zielony mosteczek, ale nie ugina się. Nie ugina się, proszę Państwa. Bartek po nim przeszedł i się nie ugiął. To jest, proszę Państwa, najdroższa kawa świata. I ona nie jest droga z tego powodu, że nie wiem, że jest jakoś wyjątkowo smaczna czy coś w tym stylu. Po prostu proces produkcji tej kawy jest bardzo czasochłonny i kosztowny. Ta kawa bowiem powstaje z wykorzystaniem zwierząt, które nazywają się luwak, bo kawa nazywa się kopi luwak od nazwy zwierzęcia. Po polsku to jest chyba cyweta. To są takie zwierzątka, które sobie chodzą po dżungli, jedzą węże, jakieś tam banany i między innymi jedzą również ziarna kawy. No i potem te ziarna kawy są w tych zwierzątkach trawione i później robią kupę
z tymi ziarnami kawy. I te ziarna kawy z tej kupy się wyjmuje, odpowiednio przetwarza, praży i tak dalej, i tak dalej. I z tego powstaje kawa, więc mamy kawę z gówna, że tak to nazwę. Zaraz sprawdzimy, jak ona smakuje. Podobno jest bardzo kwaśna. No, jest kwaśna. Kawa z gówna. Ta plantacja, na której się znajdujemy, tutaj tej kawy, jest chyba jedną z najsłynniejszych na Bali. Chwalą się, że mają ekologiczny proces produkcji tej kawy, no ale nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach te zwierzątka rzadko kiedy są sobie puszczane wolno, żeby sobie mogły pochodzić po dżungli. Te zwierzątka się po prostu na siłę pasie tymi nasionami kawy, żeby je produkowała jak najwięcej. W nocy ją zamykają. Mów Bartuś, mów. Ten luwak, Luwak, no. luwak w klatce tutaj jest otwarty przez dzień, bo on gdzieś śpi i nie ucieknie, więc ma otwartą klatkę, a w nocy go zamykają, bo w nocy by uciekł i by już nie wrócił. Jedna rzecz mi się naprawdę bardzo na tym Bali podoba, bo to już jest któreś miejsce takie z kolei, że jedzie się po prostu samochodem przez super zatłoczone miasto, pełno budynków, zero widoczków, nic. Przechodzi się przez jakąś bramkę i nagle za tą bramką jest taki piękny ogród. Tam 10 metrów za tymi budynkami już jest ruchliwa ulica. A tutaj piękny ogród, cisza, spokój. No powiem wam, że mega instagramerskie miejsce. Całe tutaj, ta plantacja tej kawy jest zrobiona po prostu w sposób fenomenalny. I wstęp tutaj wcale aż tak dużo nie kosztuje. I atrakcje też nie są tutaj takie drogie, bo w necie pisali, że praktycznie za wszystko się tutaj dopłaca. Za przejście po mostku, za jakieś zdjęcie z gorylem, za wszystko się tu dopłaca. A rzeczywistość okazała się nie aż tak zła. Może w sezonie. Ale teraz poza sezonem jedyne, za co się dużo płaci, to są te huśtawki. Tam nie wiem, czy to widać, czy nie. Jak ktoś chce mieć ładne zdjęcie. Natomiast otoczka tych huśtawek wygląda średnio. Gdzie jest Bartek? Jest kolejka po prostu i wiecie, macie tam, nie wiem, 4 czy 5 huśnięć. Zrobię wam fotkę i na tym się to kończy. O, patrzcie, widzicie? Tam jak się ten chodnik kończy, tu już zaczynają się te tarasy ryżowe, które wam pokazywałem. A tutaj, proszę państwa, od razu mamy ruchliwą ulicę. Teatr lalek, proszę państwa, kiedyś był niesamowicie popularny w Indonezji. Dziś jest już raczej rzadkością. Przedstawienia wystawia się teraz obecnie głównie pod turystów, ale coś z tego zostało, ponieważ polska nazwa, zresztą nie tylko polska, bo na całym świecie ona występuje, lalka na patyku nazywa się jawajką. Od indonezyjskiej wyspy Jawa. Co? Oj, mam brudny ekranik. Cold drink czy Co Bartuś? Co? drink czy rice tarasu? Skąd przyszliśmy? Już do exita, panie. Nie ma egg. Najbardziej rozpowszechniony na świecie naturalny niebieski barwnik to jest indygo. Powstaje on z indygowca, rośliny rosnącej w Indonezji. Nie jest to może najlepsze miejsce, żeby o tym opowiadać, bo tutaj indygowców nigdzie nie widzę, ale za to mamy ryż, pola ryżowe, no i palmy. Tak, tym razem trafiliśmy do takiej wielkiej, gigantycznej willi. Już nie będę nam pokazywał całości tej wielkiej chaty. Jest naprawdę wielka, tu jest dobre 20 osób mogłoby się w niej zmieścić. Cała willa kosztuje dosłownie 270 zł za noc, ale cały koncept mi chodzi, koncept domów balijskich. Macie po prostu taki wielki, takie po prostu podwórko, są wejścia z podwórka do osobnych pokoi, no i coś, co jest dla mnie chyba najbardziej charakterystyczne, widzimy to praktycznie w każdym domu, który wynajmujemy, czyli taka otwarta kuchnia, do której sobie po prostu tak wchodzicie z podwórka. Tu sobie można tam porobić różne tam rzeczy, wiadomo, nie? I macie widoczek na całe podwórko z kuchni. Otwarta, po prostu otwarta przestrzeń. To jest też typowo balijski widoczek. Takie bramy wejściowe są często przy świątyniach, ale widujemy też w jakichś takich dziwnych miejscach, które nie są świątyniami. Jakby ktoś sobie po prostu coś takiego wybudował przed wejściem do chaty. Proszę państwa, sytuacja się niesamowicie zmieniła. Planowaliśmy najbliższe 2 dni dość intensywnie zwiedzać Bali, ale okazuje się, że w sobotę, czyli pojutrze, mają tutaj jakieś super ważne święto narodowe, tak zwane Silent Day, dzień ciszy. I niestety wszystko będzie zamknięte. Wszystkie sklepy, wszystkie atrakcje i co gorsza będzie całkowity zakaz przemieszczania się. Od 6 rano w sobotę do 6 rano w niedzielę wszyscy, również turyści, mają siedzieć na dupie w hotelu i nie wyłazić nigdzie. Ja? Spyknięte? Dobra.
Chyba ci wszedłem w kadr przez przypadek. Ale w niczym mi to nie przeszkadza. O! To jest to kurwa zajebiście słynne miejsce. Najsłynniejsze miejsce na zrobienie zdjęcia w Indonezji. I teraz pokażę wam ciekawostkę. Za to zdjęcie oczywiście się płaci. Kolejka do zdjęcia to obecnie 2 godziny. I taka ciekawostka, jak sobie zobaczycie w necie na Instagramie, to są przepiękne zdjęcia, tutaj jest jeziorko, wszystko się odbija w wodzie i tak dalej. A w rzeczywistości nic takiego tutaj nie ma. To jest wszystko pić na wodę, fotomontaż. Jest tu jeszcze gorzej niż myślałem, że będzie, a jechaliśmy tu 3 godziny. Nie jechałbym tu 5 minut. Tak jest. To jest jedyne co można, to są takie schodki, sobie wejść i po prostu miejsce do zrobienia najsłynniejszego indonezyjskiego zdjęcia. Tyle, nic poza tym. I się za to płaci 70 plus 20, tam niecałe 30 zł. No, 30 zł. Taka ciekawostka, dziewczyny w Indonezji, szczególnie w obsłudze, w sklepach, albo w restauracjach, albo gdziekolwiek, są, albo przynajmniej sprawiają wrażenie takich super młodych. W sensie wyglądają na takie małe dziewczynki, ale my nie jesteśmy w stanie ocenić, czy one mają 15 lat, czy 30 lat. Bo wyglądają tak, jakby mogły mieć i tyle, i tyle. Ogólnie Indonezyjczycy są najniższym narodem świata, bo średni wzrost tutaj to jest 160 cm, czyli my oboje z Bartkiem, który ani jeden, ani drugi z nas nie dorósł do 1,80 m. Jak rozdawali wzrost, to Bartek stał po łysiny, a ja stałem po wielki brzuch. No my tutaj czujemy się jako wysocy mężczyźni. Tak, dzisiaj mamy w końcu ten cały dzień ciszy na Bali. Jest zakaz wychodzenia, nie można palić świateł, wyłączyli nam internet, bo internet też nie działa na całym Bali. Musimy siedzieć w hotelu i tyle. Ale poznaliśmy 2 bardzo fajne dziewczyny, więc, że tak powiem, czas miło minie. Basen nam też zamknęli. Mieliśmy mieć do niego dostęp, a się okazuje, że jednak nie mamy. Żegnam się w ogóle z wami z tej Indonezji. Fajnie było, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie.